Cześć, nazywają mnie Peter. Opowiem Wam o moim wypadzie do Rumunii. Miała to być moja pierwsza wyprawa na motocyklu gdzieś poza Polskę. Planowałem jechać do Rumunii już 3 lata temu, a moim celem były kultowe wśród motocyklistów trasy Transalpina i Transfogaraska. No ale wiecie co było, nie? No tu COVID, szczepionki, paszporty covidowe i całe te dziadostwo wokół, a potem jeszcze wojna. No w końcu przyszedł rok 2023, który tak mi przypierdzielił na początku roku, że przestałem już czekać, no i zacząłem realizować mój plan, który kiedyś sobie gdzieś tam założyłem na poważnie, nie? No kto wie kiedy i na mnie przyjdzie czas. No jeszcze parę dni przed zdecydował się mój kumpel z Podhala, że też ze mną pojedzie do Rumunii. A więc nadeszła ta chwila. Jestem tuż przed wyjazdem. Jest tuż przed 6 rano. Tak więc lecimy na Rumunię. Hej. Tylko wyruszyłem, zeszło ze mnie napięcie psychiczne i ścisk stolarski. I wszystko było ok, dopóki nie dojechałem prawie do Bukowiny, gdzie czekał na mnie już Jędrek. Dopadła mnie tuż przed taka burza z piorunami, że za czym zareagowałem, to droga była już tak zalana jak nigdy i moje buty tak samo. Na szczęście nie miałem tak źle jak ten tutaj randomowy gościu, który się wywrócił. W mokrych już butach, no bo przecież nie miałem drogi zapasowych, postanowiliśmy szybko przejechać Słowację i Węgry autostradami do naszego celu. No każdy, kto jeździ autostradami, czy to samochodem, czy motocyklem, wie, że jest to nuda i to przez duże N. No i dlatego nie będę się na tym tutaj rozwodził. Jak już wjechaliśmy do Rumunii, ruch był nadzwyczaj duży jak na niedzielne popołudnie. Sporo aut tutaj zapierdzielało dosyć szybko. Wyprzedzanie na trzeciego to norma. No psy biegające po drodze, wlatujące. Przy przejściach dla pieszych, o dziwo nikt się nie zatrzymywał tak jak u nas. Tutaj każdy pieszy chyba dba o swoje życie i zdrowie. A ograniczenia prędkości. No powiem Wam, że tam gdzie było 50, to miejscowi jechali sporo więcej. A my rzecz jasna, z Jędrkiem, no szybko się dostosowaliśmy do tych warunków, aby nie spowalniać ruchu. No, jadąc dalej do Huedin, bo tam był nasz cel na pierwszy dzień, mieliśmy znaleźć sobie nocleg na popularnej stronie internetowej. Jednakże na miejscu już, jak zobaczyliśmy te ceny, to powyrywało nas z butów, no i mówimy, dobra, jedziemy dalej. Do wioski, która była tam oddalona o parę minut. I w ciągu 15 minut, wyobraźcie sobie, znaleźliśmy nocleg. To, że ludzie tutaj nie mówią po angielsku, to nie znaczy, że się nie da dogadać. Znaleźliśmy nocleg od 50 do 100 lei za noc. Myślę, że to jest naprawdę tanio. Nasz pierwszy nocleg dzisiaj. Dojechaliśmy do Sankraju w Rumunii. Ja przejechałem osobiście 705 km. Czy to czuję? No pewnie. Boli mnie wszystko. Ale myślę, że do jutra przejdzie. Na drugi dzień byliśmy tak podjarani naszą wyprawą, że szybko zjedliśmy śniadanie i w drogę. Ja nawet nie pamiętam kiedy, a byliśmy już na trasie 67C. No ale... Ale kurwa, ale No w końcu dotarliśmy do Transalpiny. do Rumunia. Pogoda niestety dzisiaj nie sprzyja. Ale to dopiero nie sprzyja raptem od godzinki. Wcześniej było fajnie. No i jademy dalej, nie? Zobaczymy, co będzie się działo, nie? Może i pogoda nie odpowiada, ale chyba za to jest mniej ludzi, różniej. Jak to mówią, metrów nie ma, ale też jest fajnie. My tu podekscytowani na Transalpinę, jak biegacze tuż przed startem w maratonie. No a tu pogoda musiała wtrącić swoje 3 grosze. Normalnie każdy wie, że pogoda jest jak kobieta, czyli zmienna. No, znacie to uczucie, kiedy się na coś czeka z niecierpliwością, z radością, a tu tuż przed nagle się coś odwali i nie ma tak jak się planowało, zakładało, że coś będzie. No niemniej tutaj to, że była śliska nawierzchnia, padał deszcz, mgła się zaczynała gdzieś tam robić, zbyt ciepło też nie było. No zapowiadało się, że będą emocje jak na grzybach, ale jechaliśmy dalej.
Transalpina, czyli droga krajowa 67C w Rumunii, ma około 150 km. Jest wysoka na 2145 w najwyższym punkcie, czyli ta przełęcz Urdele. No, historia jest taka, że około I-II wieku legiony rzymskie podczas ich licznych wojen wytyczyły sobie tam szlak strategiczny, korytarz rzymski. No, potem była rozbudowana przez Niemców w czasie I wojny światowej, chyba tak mniej używana była. I potem druga wojna. Po wojnie myślę, że to było na tyle rozbudowane, że też militarnie. Natomiast jak padła komuna po 1989 roku, to też wyczytałem, że było to już w takiej ruinie, że ciężko było tam przejechać, żeby nie pourywać sobie kół. Natomiast potem się jakiś tam inwestor znalazł i na tą chwilę to asfalt tu jest naprawdę bardzo, bardzo przyzwoity. Jazda po tych winklach, tych serpentynach w takiej pogodzie, jak mieliśmy, wymaga naprawdę dużej koncentracji i ostrożności. Bywały takie chwile, że zupełnie straciłem z oczu mojego kompana podróży, który mi potem przyznał, że jak mnie tracił na chwilę w lusterku, to miał obawy, czy nie fikłem gdzieś na winklu. Na szczęście miałem na tyle rozwagi i ostrożności, że nic mi się nie stało. No, faktem nie mieliśmy interkomów, więc nasz wypad do Rumunii odbywał się tylko z otaczającymi nas dźwiękami. No, a komunikowaliśmy się w prostym języku migowym, najbardziej pospolitym, a jednakże skutecznym chyba w wielu regionach świata. Tu, gdzie zazwyczaj jest ruch, no zobaczcie sami. Ludzie jak mrówek. Nie ma nikogo. Więc nie było tutaj sensu czekać, cokolwiek robić. Jechaliśmy dalej. Jadąc tutaj, w głowie miałem pokonać setki zakrętów, agrawek, zjazdów, podjazdów, ciesząc się przy tym zajebistymi widokami. Z drugiej strony miałem trochę obawy, że motor gdzieś się zepsuje, że gdzieś się wywrócę, że cokolwiek coś się stanie, nie? Jednakże jak już przejechaliśmy tą tamę i drzewa, roślinność gdzieś tam zmieniła się, nastała troszeczkę mgła, to miało się wrażenie, jakby się zaczęło wjeżdżać w inny świat, nie? Bo jazda motocyklem we mgle to jest zupełnie inne doświadczenie niż jazda w słoneczny dzień. Nawet samochodem we mgle czy motocyklem to zupełnie inaczej się jedzie. To tą mgłę tak jakby się ją dotyka, nie? Ta mgła tworzy taką tajemniczą atmosferę, która sprawia, że ta trasa staje się jeszcze bardziej, nie wiem, fascynująca, inna po prostu niż to, co dotychczas było, nie? No, jest to taka gdzieś okazja, aby poczuć się normalnie jak odkrywca, który wkracza w nieznane, no bo nie znałem wcześniej tej trasy, jedynie z filmików, gdzieś tam, które oglądałem, z opowiadań. No, taki fajny film, który gdzieś też mnie inspirował kiedyś, była opowieść o górach, drodze, chmurach i tak dalej. Bardzo mnie to zainspirowało. No i mogłem to teraz sam na własnej skórze doświadczać. Zjeżdżając z najwyższych wzniesień Transalpiny, w pewnym momencie mgła robiła się coraz rzadsza, coraz fajniejsze widoki się zaczęły na naszym horyzoncie robić. Góry było już bardzo fajnie widać, gdzieś tam w oddali też miasteczka było widać. Także podążaliśmy w stronę Nowaci. Nawet na postoju w pewnym momencie żeśmy się zastanawiali z Jędrkiem, czy dobrze zrobiliśmy, że nie zaczekaliśmy godzinki, dwie gdzieś tam na szczycie,
No ale jak odwróciliśmy nasze głowy w kierunku, z którego żeśmy przyjechali, to podjęliśmy chyba bardzo dobrą decyzję tamtego dnia i nie czekaliśmy. No, być może przyjdzie tu jeszcze czas, że wrócimy tutaj w lepszej aurze. No, kto to wie, to są góry, to pogoda się zmienia bardzo szybko, diametralnie i nie da się tak de facto przewidzieć na 100% jak będzie. Jak już zjeżdżaliśmy coraz niżej i coraz więcej gdzieś tam zabudowań się zaczęło pojawiać, pogoda się zaczęła fajna robić, to gdzieś w duchu zaczął się już robić taki minimalny smutek i tęsknota, no nie wiem, no, że ten czas tak szybko leci, że te widoki, wszystko mija, że to w zasadzie ten przejazd za chwilę będzie historią, nie? Gdzieś tam kiedyś słyszałem fajne powiedzenie: nie goń za przyszłością, pomyśl o mijającym dniu. No, staraliśmy się cieszyć cały czas tymi widokami, tym, że tu jesteśmy. Co chwilę gdzieś tam z Jędrkiem się zatrzymywaliśmy, gdzieś tam zdjęcia robiliśmy. Potem fajnie będzie gdzieś to tam obejrzeć, nie? Bądź tym, kim jesteś i mów to, co czujesz, ponieważ ci, którzy mają z tym problem, nie są ważni. A ci, którzy są ważni, nie mają z tym problemu. Hej! Nie każdy, kto jeździ na motocyklu, jest prawdziwym motocyklistą. Są osoby, które potrzebują ich do przemieszczania się z miejsca na miejsce. A są też tacy, dla których jest to filozofia życia. Ja osobiście dzielę pasję jazdy na motocyklu z pasją jazdy na rowerze. Ale to na motocyklu czuję ten niepowtarzalny dotyk swobody. Adrenalina jest większa, Micha się częściej uśmiecha. No to przecież z motocyklistami na drodze rzucamy pozdrowienia, lewa w górę. No z rowerzystami już tak niekoniecznie. No, trudno jest to wytłumaczyć nigdy nie jeżdżącym na motorach, którzy często identyfikują nas z dawcami organów i zagrożeniem na drogach. Ciężko im zrozumieć, jakie to zajebiste uczucie siedzieć na swojej maszynie i przemieszczać się wśród takich widoków jak tutaj i odkrywać taką swoją Amerykę. No, zaszczepiona pasja do motocykli nie przemija nigdy. Nawet jeśli miało się złe doświadczenie typu gleba, kradzież swojej maszyny czy totalna awaria gdzieś na trasie. Zwątpienie czasem przychodzi. Cóż, każdy je mywa, nie? No ale odchodzi, jak tylko na to pozwolimy. Żegnając się z Transalpiną w Nowaci, postanowiliśmy, że pojedziemy jak najbliżej trasy transwolgararskiej, czyli 7C, gdzieś w okolicy miejscowości Curtea de Argeș. Oczywiście już bez pośpiechu, raczej głównymi drogami postanowiliśmy, że będziemy jechać, dlatego że zmęczenie materiału naszego, czyli wczorajszy nawiniętych kilkaset kilometrów dzisiaj po górach w nie najlepszych warunkach atmosferycznych dawało już znać troszeczkę o sobie. No, ruch uliczny bardzo zbliżono do tego, co było w niedzielne popołudnie. Rumuni agresywnie jeżdżą, co nie znaczy, że źle, nie? Ale my też musieliśmy jednak bardzo mocno uważać na to, żebyśmy dojechali cali. Jadąc po rumuńskich drogach nigdy nie możemy być pewni, co możemy zastać. Wcześniej widać było gdzieś tam owce, psu było dużo, a tu, o proszę, można spotkać konie. Widzieliśmy, że coś się będzie działo, dlatego że auta, które jechały z naprzeciwka, mrugały do nas. Myśleliśmy jednak, że to była policja. No, zdziwiliśmy się, jak zobaczyliśmy konie. No i dotarliśmy w końcu do Curtea de Argeș, ostatnie tankowanie na stacji typowej na rumuńskich drogach. Jeździmy, bo jeździmy, ale jeść czasami trzeba. Tam w oddali już widać transwagarsy. Pojedziemy w zasadzie na naszych motorkach. Nocleg znaleźliśmy tak jak dzień wcześniej, bez szukania gdzieś po internetach. Pierwsza wioska za Curtea de Argeș, czy druga tam Albești. Telefon do właściciela obiektu
za chwilę przyjechał, otworzył, także tutaj naprawdę nie ma problemu z Rumunią. No, co się wydarzyło później na dalszej trasie, zapraszam na drugą część.